Największe wypadki są tam, na autostradzie naszych własnych myśli. My siebie nie szanujemy. Nawet bywają sytuacje, że my siebie lubimy, ale zapominamy o tym szacunku. Dziewczyna oddała już bagaż na lotnisku i nagle poczuła, że ona musi natychmiast wrócić do domu rodzinnego. Przed nami rok lustra. To jest taki cudowny czas na komunikację ze sobą, na patrzenie w lustro. Ona zawsze patrzy na buty. Minęło ile lat i się boi, że znowu te buty zobaczy. O butach ona pamiętała, ale o zapachu nie. Dziś moim i waszym gościem jest kobieta niezwykła. Aida Kosojan-Przybysz. Wizjonerka, nauczycielka, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w Polsce, zajmujących się intuicją, pamięcią ciała, duchową inteligencją i psychologią głębi. W swojej pracy łączy to, co duchowe, z tym, co psychologiczne. Na swoim koncie też ma liczne nagrody muzyczne. Podwójne platynowe płyty, diamentowe single, a także dużo ponad 500 miliona odsłon jej piosenek dla dzieci na YouTube, które chyba już wszystkie nasze dzieci nie tylko kochają, ale też śpiewają. Autorka książki Potęga obfitości, która niedawno miała swoją premierę. A prywatnie jest niezwykle ciepłą kobietą i bliską mi osobą. Dziękuję. Aida, dziękuję, że przyjęłaś to zaproszenie i że dziś porozmawiamy o miłości do siebie, o świadomości emocjonalnej, ale też i o higienie duchowej, którą uważasz za klucz dla zdrowia duszy, ciała i relacji. Ja dziękuję za tak piękne przedstawienie. Jeszcze raz to podkreślę, bo tak naprawdę człowiek się składa z 1000 myśli, które jak puzzle składają go w całość. I tak jak powiedziałaś, taka równowaga wewnętrzna, o której wspomniałaś, duszy, rozumu i ciała, tak naprawdę te relacje, które mamy ze sobą i z innymi ludźmi, one nas albo budują, albo stawiają w bardzo różnych, trudnych momentach naszego życia. Widzę życie jak taki wielki jeden pociąg, kierunek nadany, nawigujemy bardzo często sercem albo nawigujemy lękami, niektóre sytuacje nas przerastają, ale ważne, żeby wiedzieć, że głównym pasażerem w tym pociągu, którym jest życie, jesteśmy my. I to my zapraszamy różnych ludzi do tego, żeby uczestniczyli z nami, tak jakby byli z nami w tej podróży. I tak jak powiedziałaś, że jestem bliska Twojemu sercu, to też jesteś bliska mojemu sercu. I ja myślę, że dzisiaj takie spotkanie dla mnie to jest spełnienie jednego z moich marzeń. Moje na pewno marzenie się spełnia, że siedzimy i rozmawiamy o rzeczach, o których ja miałam okazję nieraz słyszeć prywatnie. Dziś wiele czytelników może przeczytać część tych pięknych historii w Twojej książce, a dla naszych widzów myślę, że będą poruszane dzisiaj ciekawe wątki, takie jak pamięć komórkowa, dlaczego żale są niezdrowe, jak psychologia i mistyka są ze sobą połączone, czy byśmy tego chcieli, czy nie chcieli, jak bardzo ważna jest dusza. Niedawno miałam okazję nagrywać odcinek z jedną panią profesor, która opowiada o tym, że w trakcie swoich operacji często zaczyna się modlić, dlatego że przypadki, z którymi ma do czynienia na sali operacyjnej, często są tak trudne, że ułatwia jej pracę to, że może podzielić ten swój stres z siłą wyższą, jak ona to określa. I dzisiaj bardzo bym chciała, żebyś ty nam przybliżyła troszkę, dlaczego tak bardzo ważne jest to nasze połączenie z siłą wyższą. Czym tak naprawdę jest intuicja i czym jest ta miłość do siebie? Dlaczego ona jest taka ważna? Powiedziałabym, że intuicja to jest ten nasz wewnętrzny głos. Kiedy się rodzimy, to zawsze podkreślam, że rodzimy się będąc nagimi. Ta nagość, nie tylko nagość fizyczna, ale również ta nagość wewnętrzna, emocjonalna. My jesteśmy oblepiani w trakcie swojego życia różnymi trudnymi sytuacjami, doświadczeniami. Nasze ciało parzy wrzątek, natomiast naszą duszę parzą emocje, parzą trudne myśli. My jesteśmy osobami bardzo z jednej strony delikatnymi, a z drugiej strony bardzo mocnymi. Ja myślę, że powracanie do takiego swojego pierwszego ja, nieskażonego żalem, lękiem, niepokojem, jeszcze muszę zaznaczyć, bo też jest to bardzo ważne, wiedzieć, że rodzimy się
I z mlekiem matki też wysysamy różnego rodzaju lęki, emocje, tak jak powiedziałaś o pamięci komórkowej. My z jednej strony przychodzimy w nagości, a z drugiej strony mamy jakiś plecaczek swój również, który tak naprawdę jest wypełniony nie tylko talentami, ale również różnymi trudnymi doświadczeniami naszych bliskich, którymi jesteśmy przez całe swoje życie potem karmieni. I tak jak powiedziałaś o intuicji, to jest bardzo ważne, że to jest sposób porozumiewania się ze sobą albo z tą siłą wyższą, bo czasami to są podszepty naszego tego pierwszego ja. I jeżeli chodzi o nasze dorosłe życie, to wystarczy czasami rozebrać się z tych wszystkich, tak jak można powiedzieć, tych kaftanów bezpieczeństwa, bo my się bronimy przed różnymi sytuacjami w życiu, boimy się pokazać swoje słabości, a czasami nasze słabości to też w pewnym sensie są naszą siłą. Ja powiem, że na ile jest ważne, żeby człowiek konfrontował z problemem, jeżeli jest jakikolwiek problem do rozwiązania, pamiętając o swoich wcześniejszych własnych doświadczeniach. Tak jak zresztą ja w książce często zwracam się do mądrości swoich babć, bo ja uważam, że nasze babcie to jest nasza encyklopedia, również zdrowotna, czyli babcie znają, jakie ziółka zaparzyć, żeby dziecku pomóc w szybkim zwalczeniu różnego rodzaju przeziębień, problemów takich, można powiedzieć, mniej skomplikowanych medycznie. Ale chcę powiedzieć coś takiego bardzo ważnego, że my na bazie tych doświadczeń, które mamy od naszych mam, babci, od naszych bliskich, my możemy albo oczyścić siebie, świadomie podchodzić do ich różnych traum i lęków, ale tego się trzeba też nauczyć, do tego trzeba dojrzeć. Albo tak naprawdę nie zdejmować tych kaftanów, tylko nakładać coraz bardziej. Człowiek wtedy jest unieruchomiony różnymi stresami i lękami. A czym jest twój trójkąt mocy? Wiesz, ja uważam, że człowiek składa się z duszy, rozumu i ciała. I ja od bardzo dawna obserwuję, że czasami człowiek jest totalnie można powiedzieć, zdrowy, jeżeli chodzi o fizyczność. Natomiast odmawia mu, można powiedzieć, ten stan wewnętrzny, stan ducha, odmawia mu posłuszeństwa. Tak naprawdę ile mam takich osób, które absolutnie mają perfekcyjne wyniki, jeżeli popatrzeć na wyniki zdrowotne, natomiast nie mają chęci do życia, nie mają radości życia. I w tym momencie absolutnie nie mówię o problemie zdrowotnym, nie mówię o depresji, tylko mówię o takim załamaniu nerwowym, na przykład to jest jakiś żal, jakaś trudna sytuacja, czyli tak naprawdę zegar nie powinien stać w miejscu, a my często zatrzymujemy się w miejscu, czas leci do przodu, a my zostajemy z tyłu. Czyli przeżywamy jakąś traumatyczną sytuację i zamiast tego, żeby ją przepracować na przykład i pójść dalej, to my tak jakby trochę zostajemy w tej sytuacji i bez końca w niej tkwimy. Tak, my nawet powiem ci, że my nawet stoimy odwróceni do przyszłości. Stoimy patrząc cały czas wstecz, ponieważ to, co było wstecz, na tyle jest ważne dla nas i istotne i trudne nawet, że powiem ci, że znam wiele osób z praktyki swojej, ze swojego doświadczenia, którzy nie chcą przyszłości, bo na przykład uważają, że nie pozwalają sobie, nie mają prawa być szczęśliwymi osobami. Na przykład jeżeli wydarzyła się tragedia, oni się zamykają na siebie. Tak jak powiedziałaś, komunikacja ze sobą, bo często człowiek na przykład kilka razy w swoim życiu spotkałam takie sytuacje, gdzie matka, która traci dziecko, ona ma wyrzuty sumienia, że ona żyje dalej. I ona zaczyna się zamykać na ten świat zewnętrzny i totalnie zanurza się w tym bólu i żalu i bardzo często nie zauważa, że kolejne dzieci, które są w domu, inne dzieci absolutnie tracą z nią kontakt, a raczej ona się zamyka na ten kontakt. Ona się nie umie cieszyć, wiesz. Ostatnio miałam sytuację, gdzie rozmawiałam z panią doktor, która ma starszą córkę, która cierpi na depresję i ma młodszą córkę. I właśnie powiedziała, że dla niej było takim bardzo bolesnym doświadczeniem, kiedy ta młodsza córka już po paru latach wymsknęło jej się właściwie powiedzieć: mamo, ja też mam swoje problemy, tylko nigdy o nich nie mówię, bo ty zawsze jesteś zajęta tą starszą siostrą. Dzieckiem, tak. I często jest tak, że Joe Dispenza też zresztą pięknie o tym opowiada, że kiedy
pytamy kogoś, dlaczego ty taki jesteś, dlaczego ty jesteś smutny, dlaczego ty jesteś taki nie w nastroju. A mówię, albo 9 miesięcy temu, albo 20 lat temu, albo 5 lat Coś temu się coś wydarzyło, się tak. wydarzyło. I mówię, że samo to, kiedy zwracasz komuś uwagę na to, że ty tkwisz bez końca w tej żałobie i nie pozwalasz sobie na to, żeby pójść dalej i zacząć w pełni żyć, to często dopiero pierwszy raz człowiek uświadamia sobie, że faktycznie tkwi w przeszłości. Wiesz, my nie wiemy, czego żałujemy wtedy. Bardzo często rozmawiając z ludźmi, dotykam różnych tematów. Czy żałują, że stracili czas? Czy żałują, że nie zachowali się w taki, a nie w inny sposób? Że w ogóle wydarzenie to przekroczyło próg ich życia i że nie powinno było się tak wydarzyć. Wiesz, ale ja uważam, że człowiek, który nie kocha siebie, on nie ma odpowiedzi na pytania, które go męczą. On się robi sam w kształcie znaku zapytania. Wiesz, on się chowa, tak jakby on fizycznie, emocjonalnie zmienia się. Tak jakby on po prostu, on się zaczyna chować, tak? Tak jakby cały tak naprawdę nie otwiera się, a zamyka się. To jest zamykanie się przed światem. Miłość do siebie, ona robi coś takiego, że człowiek tak naprawdę wyprostowuje się. Ja to zawsze podkreślę dla każdego z nas, żeby jasno widzieć, to nie trzeba patrzeć przez taką lornetkę żalu. Bo czasami, wiesz, lornetka jest potrzebna, bo to się tak daleko wydarzyło, że już tego nie ma dawno. A człowiek ma taką lornetkę i patrzy, gdzie to tam było, tak? Bo nie umie z tego się wycofać, tak jakby wyjść z tamtego czasu. Nie możemy za długo siedzieć i rozpaczać nad rozbitym talerzem. Nie chodzi mi teraz o kwestię utraty dziecka, tylko w ogóle o sytuacje takie, które na przykład ktoś stracił biznes, tak? I absolutnie się załamał. I w tym momencie ja zadaję proste pytanie, na przykład bardzo często, czy masz śniadanie? Mam. Czy stać cię na obiad? Stać. Czy stać cię na kolację? Stać. Czy śpisz? Masz dach nad głową? Takie bardzo proste rzeczy. I ta osoba mówi, tak, ale to wszystko mam, ale nie chodzi mi o to. Ja powiedziałam, wiesz co, to jeżeli ty to wszystko masz w dniu dzisiejszym i ta harmonia twoja, tak jakby wewnętrzna, zgodzi się z tym, że odpuszczasz tą przeszłość, to ty możesz jutro totalnie w inny sposób popatrzeć na nowy dzień. Ja zawsze mówię, patrzymy na kartkę, na czystą kartkę. Ktoś powie, że to jest pusta kartka. Ale ona może być wypełniona nowymi różnymi sytuacjami. Powiem ci, że ja tak patrzę, ten trójkąt mocy, o którym zaczęliśmy rozmawiać, to jeżeli jest harmonia między duszą, rozumem, a ciałem. Bo ile razy bywa tak, że człowiek na przykład, ja spotkałam taką panią, która jest po Hajna Medynie, która ma problemy z poruszaniem się, ale ona spełniła wszystkie swoje marzenia. Ona pracuje tam, gdzie ona chciała pracować. Ona się po prostu nie to, że pogodziła się ze swoim stanem zdrowia, ona zaakceptowała siebie taką, jaka ona jest. I ona w tym momencie powiedziała, moje ciało daje mi ograniczenia, ale nie w głowie. I mi się to tak spodobało, że ona traktuje swoje ograniczenia, że to są ograniczenia fizyczne, natomiast w głowie to ona mówiła, w głowie biegam i latam. Ja sobie na to pozwalam, ale wiesz, ona miała bardzo mądrą mamę. Jej mama powiedziała, słuchaj, ja to swoimi słowami opisuję, że autostrada myśli, największe wypadki są tam, na autostradzie naszych własnych myśli, z których my bardzo ciężko wychodzimy, ponieważ tam my się rozbijamy na kawałki i nie potrafimy sobie pomóc, bo tam karetka nie przyjedzie. Bardzo często jeden problem, kiedy lubimy siebie albo chcemy ze sobą się komunikować, my powinniśmy poprosić o pomoc. Bardzo często my tego nie robimy, bo nam wstyd. Albo nam się wydaje, że my poradzimy sobie sami. Albo na przykład niektóre osoby mówią, w mojej rodzinie tego nie było, ja nie mogę być pierwsza słaba, tak? Ja uważam, że zdrowie duszy, bo moja babcia zawsze podkreślała, więc w tej książce też to opisuję, że to są takie przypisy z życia wzięte, że dusza też chorować potrafi. I te choroby duszy bywają z różnego powodu. Jak mówiło się, jak człowiek się zakochał, to człowiek schudł, zbladł. Jeżeli to miłość nieodwzajemniona, to mówił, schnie za kimś. Tak? Tak jakby człowiek zaczyna odczuwać dyskomfort fizyczny wtedy. Czyli ile potrafią nasze myśli zrobić. I na odwrót, ktoś dostał list, na który czekał dawno, to zapomniał, że go noga boli i na 5. piętro biegnie szybciej od całej reszty, bo po prostu cieszy się. Tak jakby na ile radość potrafi nas po prostu uskrzydlić, nakręcić i dać nam takiego naprawdę poweru, tak. No ty tak pięknie opowiadasz o takich zjawiskach, chociażby jak psychosomatyka, ale taki piękny, ludzki, metaforyczny też sposób.
Powiedz mi, dlaczego ta miłość do siebie jest taka ważna? Wiesz, miłość do siebie, wyobraź sobie, jak stoi dziecko, które siebie nie krytykuje przed lustrem, bo nawet nie wie, że może. Ono się do siebie uśmiecha. Ona, dziewczynka czy chłopiec, robią miny śmieszne, oni ze sobą komunikują. Kiedy nie ma miłości w stosunku do siebie, to nie ma wewnętrznej komunikacji, nie ma słuchania, bo ja uważam, że wewnętrzny głos, on szepcze, on mówi, on krzyczy, my zagłuszamy siebie bardzo często. Brak słuchania siebie odbija się bardzo na naszym zdrowiu. Ile razy milczenie kończy się na ojomie? Ile razy zgoda na krzywdzenie siebie, kiedy człowiek nie wstawia się za siebie? Wiesz, miłość prawdziwie ona się wyraża wtedy, kiedy człowiek, teraz jest modne mówienie o granicach, ale to jest prawda. Kiedy powiesz, słuchaj, mi się to nie podoba, ale nie możesz krytykować wtedy osobę, która atakuje ciebie, tylko powiedz, jak ty się czujesz, bo dlatego, że jeżeli zaczynasz krytykować, a osoba jest toksyczna, to się zaczyna kolejna wojna, kolejny akt, w którym musisz się bronić, a tak nie będziesz wysłuchany. I ja myślę, że miłość w stosunku do siebie, ja mówię tak, człowiek, który siebie kocha, on ma takie światełko w sobie. On naprawdę świeci. Pomimo tego, że w naszych kulturach nie uczono nas, szczególnie dziewczynki, nie są uczone takiej miłości do siebie, to nie jest naturalna rzecz. Raczej uczymy się od maleńkiego być posłuszne, służyć. Egoizmem wręcz jest często, jeśli pomyślisz o sobie najpierw, powinnaś pomyśleć o wszystkich wokół, o potrzebach wszystkich wokół, a dopiero potem o swoich potrzebach. Dzisiaj cieszy mnie to, że coraz częściej nauka też podkreśla, jak bardzo ważna jest ta miłość własna, jak warunkuje wiele doświadczeń naszych życiowych. Człowiek, który dba o siebie, kocha siebie. On świeci, on dzieli się z innymi ludźmi radością. Ja pamiętam taką dziewczynę, słuchaj, akurat to twój temat, że ona się nie uśmiechała nigdy. Dlatego, że miała bardzo zaniedbane zęby. Okay. Tak, ona nie uśmiechała się ja jej kiedyś powiedziałam, dlaczego ty nie pójdziesz do dentysty, bo ja ją bardzo lubiłam. Ona mówi, bo się panicznie boję, bo mi się wydaje, że na tym krześle coś się stanie, ja umrę. Wiesz, ona cudzy lęk przejęła na siebie. Ja mówię, słuchaj, ale ty 1000 innych chorób znajdziesz po drodze, jak nie będziesz o uzębienie dbała. Więc nawet nielubienie siebie to jest pod pewnymi względami, to też jest tak jakby niedbanie o siebie. I w tym momencie chodzi o dbanie nawet zdrowotne. Wyobraź sobie, czy to jest egoizm, kiedy kobieta stara się o dziecko i w tym momencie zaczyna robić wszystkie badania i próbuje naprawić swój stan zdrowia. Prawda? I to jest miłość do, tak naprawdę może tego nie nazwać w ten sposób, ale to jest miłość w stosunku do dziecka, która ma przyjść. Z miłości do kogoś ona robi cały porządek, cały research, co tam pasuje, nie pasuje zdrowiu, ciału i tak dalej, bo chce zadbać o siebie, żeby być tą kapsułą miłości, żeby to dziecko przyprowadzić na świat. Bardzo ciekawą wypowiedź usłyszałam od pani doktor, która motywuje seniorów do tego, żeby o siebie dbali w taki sposób, że mówi: kocha pani swoje dziecko, to musi pani zadbać o siebie, żeby żeby nie być niepełnosprawną, żeby dzieci nie musieli panią się opiekować w taki sposób, który by panią również bolił, że obciąża pani swoje dzieci. I to jest mniej więcej to, że dbając, tak jak w samolocie. Najpierw zakładamy maskę sobie, a dopiero dziecko. Jeśli sobie najpierw nie pomożesz, nie jesteś w stanie nikomu pomóc. Tylko nas tego nigdy nie uczyli. Dopiero teraz jesteśmy w takim, mam wrażenie, w takim raczkującym etapie. Kobiety szczególnie. Uczymy się dopiero teraz tak ukochać siebie ze wszystkimi swoimi wadami, ograniczeniami. Mi się wydaje, że o tyle teraz jest piękna ta świadomość na dzień dzisiejszy, że osoba wie, że ona musi i może, nie to, że musi, że ona może o siebie zadbać. Ja zawsze używam takiego słowa pozwól sobie, bo my sobie nie pozwalamy na wiele rzeczy. Bo właśnie te uprzedzenia, o których powiedziałaś, że nie możemy, nie powinniśmy, że człowiek jest tak jak zaprogramowani jesteśmy w wielu sytuacjach. No i to, co ty w taki piękny sposób nauczasz właśnie tej miłości do siebie, tych pozytywnych myśli, jak one kształtują nasze doświadczenie. O tym dzisiaj teraz coraz częściej też mówi nauka. Zaczynając od, nie wiem, Davida Hawkinsa, który na swojej mapie podświadomości tłumaczy, kiedy negatywne emocje nami rządzą,
mamy negatywne doświadczenie w życiu, bo nasze wibracje są niskie. Kiedy nawet na siłę troszkę podtrzymujemy siebie w tych wyższych wibracjach, gdzie kierujemy się, staramy się kierować mimo wszystko pozytywnymi myślami, emocjami, to nasze życiowe doświadczenia również są bardziej pozytywne. Opowiedz to w swój sposób, jak ty pięknie mówisz, dlaczego tak bardzo ważne są słowa, które wypowiadamy, początek dnia, jaki ważny jest. Opowiedz, dlaczego to jest ważne. Ja ci powiem, że te słowa magiczne od dzieciństwa pamiętam. Jak mówi się, przychodzisz, to powiedz dzień dobry. Tak jakby, bo nasz mózg zawsze słyszy, co my mówimy. Do widzenia. Albo miłego dnia. Tak jakby, bo moim zdaniem takie słowa to są słowa klucze. Ja nigdy nie zapomnę, jak ja kiedyś siedziałam w restauracji i zobaczyłam starszą panią i obok siedział syn. I ta pani była tak patrząca z miłością na swoje dziecko. Po prostu tak świeciła się ta pani. Była daleko po 70. Ja nie wytrzymałam, bo wiesz, ja mam taką naturę, że ja uważam, że jeżeli coś jest pięknego, to trzeba podzielić się swoją refleksją. Tak powiedziałam, pani jest przecudowna, pani jest piękna. Wiesz, ona zaświeciła się w tym momencie. Ja myślę, że czasami osoba potrzebuje usłyszeć od kogoś coś bardzo dobrego. Nie tylko opowieści o sobie, nie tylko informacji, jak ktoś umarł albo ciężko chory jest, to jest też życie, tak, ale nie tylko z tego nasze myśli powinny się składać. Ja powiem ci, że ja nigdy nie zapomnę, jak mój tata leżał przez wiele miesięcy w szpitalu na onkologii. Ja pamiętam ten moment, kiedy ja widziałam, wchodząc na ten oddział, widziałam twarze szczęśliwych ludzi, mimo faktu, że byli obłożnie chorzy. A wiesz dlaczego? Bo widziałam, jak patrzę, jak wchodzi ktoś bliski. Świeciła się osoba, która wchodzi i świeciła się osoba, która jest chora. Czyli my potrzebujemy relacji. My potrzebujemy mieć obok siebie takich ludzi, którzy są lustrami. Czyli lustrami tych dobrych emocji, tak? A dlaczego słowa są tak ważne? Bo my się w słowach zamykamy. I ja na przykład uważam, że słowa powinny nie zamykać nas na przykład w takich opowieściach, jak ktoś mówi, zawsze mam tak samo, albo nigdy nie ma dobrze. Tak jakby te stwierdzenia, bo nasza głowa słyszy. My wykonujemy polecenia. A te tak jak ja... Podświadomość cały czas słyszy. Tak, bo na przykład jak ja, to nie mój wymysł, tylko jak ja ci powiem, że nie myślę o różowym słoniu, no to ty będziesz tego słonia widziała. Ty nie pomyślisz, że ty masz o nim nie myśleć, ty już go zobaczyłaś, tak? I jeżeli człowiek sobie koduje, że znowu mu nic nie wyjdzie, absolutnie do niczego się nie nadaje, a bardzo często, tak jak powiedziałam, porównam to dziecko, które przychodzi nagie. Jeżeli przychodzi do domu, w którym są problemy emocjonalne, psychiczne, problemy, gdzie są uzależnienia, to dziecko nie czuje, nie ma poczucia bezpieczeństwa. I na przykład jeżeli również bywają sytuacje, kiedy ja spotykam się już z dorosłymi osobami, które mówią, że mnie nikt nie widział, mnie nikt nie słyszał. W wieku 2 lat poparzona, cała noga poparzona. Potem spadła z huśtawki blizna z tyłu głowy, walka o życie i tak dalej. I mówię, nikt mnie nie zauważał, ale ja powiedziałam tej osobie, masz bardzo mocnego anioła stróża i chęć do życia. I wtedy ta osoba tak mówi, naprawdę mam. Tak jakby, wiesz, ja myślę, że trzeba z żalu wyjść, bo czasami osoba, która nie umie być twoim przewodnikiem, nie każdy rodzic umie być przewodnikiem. I czasami to są bardzo duże tragedie ukryte za drzwiami, bo dzisiaj się mówi o depresji poporodowej, tak? A ja pamiętam, jak moja babula chodziła do sąsiadki, która urodziła dziecko i odwróciła się plecami. I powiedzieli, jak ona może, tak? Bo starsi ludzie nie rozumieli, a ja myślę, że gdyby zrobić jej badania krwi, poziomy, hormony i tak dalej, wszystko posprawdzać, to ma na to, tak, bo na to jest wytłumaczenie. Ja nigdy nie zapomnę, jak szukałam dziewczyny, która odebrała sobie życie. Miała kilkutygodniowe dziecko, wyszła razem z dzieckiem i nigdy nie wróciła. I trafił do mnie jej mąż. To było w okolicach Szczecina. I powiedział, dlaczego? Ona dbała o to dziecko. Dziecko podawała kropelki, witaminki, dbała, prasowała, od rana do nocy sprzątała. Ale ona się zamknęła w sobie. Ona się nie otworzyła i nie wytrzymała. I my musimy być, wiesz, ja uważam, że to jest bardzo istotne, że zdrowie
też jest zdrowiem psychicznym, które czasami jest tak ukryte za uśmiechem. Człowiek się śmieje, człowiek się raduje, ubiera się pięknie, a potem bywają sytuacje, które kończą się tak tragicznie, tak traumatycznie. I powiem Ci, że ja znam akurat takich przypadków bardzo dużo. I ja apeluję za tym, że słuchajmy, co do nas osoby mówią. Bo w ich słowach zawarta bardzo często jest prośba o pomoc, która nie jest bezpośrednio do nas skierowana. Oni ukrywają i przemycają. On powiedział, że ona wielokrotnie powiedziała, nie daje rady, nie wyspałam się, tak? No ale małe dziecko, on pomagał na ile potrafił. Może nie miał tej świadomości, że trzeba rozmowę pociągnąć dalej. I wiesz, i potem zostały osoby, które nie umieją się komunikować. Jest rozpaczona mama, a on jako mąż, który stracił i córeczkę, i żonę. Bo niestety córeczka też zginęła. I dlaczego o tym mówię? Bo zdrowie to jest zdrowie duszy, zdrowie rozsądku. Mówi się zdrowy rozsądek. Człowiek musi mieć zdrowy rozsądek, zdrowo patrzeć na pewne rzeczy. I fizycznie. Ja pamiętam, słuchaj, jak ja patrzyłam wielokrotnie na osoby, które mają ogromne problemy zdrowotne. Moja babcia Anna, ona od 50 roku życia cały czas miała jakieś problemy, ale ona przeżyła 90 parę lat. Bo ona miała taką pogodę ducha, ona nigdy nie wracała wstecz. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? Być tu i teraz, bo ja już powtarzam, to nie na jednym spotkaniu o tym mówiłam, że wczoraj ono już minęło. Tylko dzisiaj jest. Dzisiaj jest, bo my możemy wpłynąć na to, co się wydarzy dzisiaj. My możemy pewne rzeczy przyjąć lub odrzucać. My właśnie dzisiaj dokonujemy wyborów. My nie dokonujemy wyboru za wczorajszy dzień we wczorajszej w strefie czasu, tylko nawet jeżeli rezygnujemy z czegoś, patrząc na doświadczenie, co się nam przytrafiło, ale nasz rozum, nasza dusza i nasze ciało w harmonii muszą być dzisiaj, tutaj. Spytałaś mnie o intuicję. Bo czasami człowiek z góry wie, że czegoś nie powinien, ale on siebie zagłusza. Zaczyna wprowadzać siebie w poczucie winy, że nie powinien odmówić na przykład, że nie chce iść do cioci na imieniny, ale jednak musi, bo tam cała rodzina się zbiera, tak? A dlaczego nie chce? Bo bardzo często właśnie w takim gronie, to właśnie w tej książce Potęga Obfitości opowiadam, że my możemy zrezygnować, jeżeli chodzi o komunikację z toksycznymi osobami. Możemy poluzować pewne relacje, bo dla naszego zdrowia psychicznego. Ile razy mam osoby, które mówią, jak jadą na duże uroczystości w gronie osób, z którymi nie potrafią się dogadać, a muszą tam przebywać, to wracają i odchorowują. Ciałem odchorowują. Absolutnie tak. To tak jest. Na ile razy po kłótniach rodzinnych człowiek trafia na kardiologię, tak? Kogoś karetką zabierają, na przykład, bo ktoś nie wytrzymał. Bo nam się wydaje, że zwykła rozmowa albo musimy pamiętać o jednej rzeczy, że jednych ludzi przeraża krzyk, a drugich nawet szept. Z żalu może być z jednej strony depresja, ale również może się rozchorować ciało. Mogą być objawy stricte somatyczne tego, co się dzieje w duszy i w umyśle, kiedy cały czas tkwimy w tej Dusza przeszłości. szlocha wtedy, wiesz, płacze. I tak ciało jakby, podąża. Tak, ciało po prostu za tym podąża. Ja ci powiem, że ja widzę bardzo dużo osób, które na przykład z racji tego, że walczą ze sobą na płaszczyźnie zawodowej, chcą być coraz lepsi, mają żal do siebie, że na przykład nie zdołają przejść jakiegoś schodka do przodu, albo nie mogą Taki niezdrowy obronić się. perfekcjonizm. Tak. I wtedy zaczynają zajeżdżać siebie psychicznie, nie śpią nocami. Ja miałam taką kobietę, która powiedziała, pani Aido, mąż uległ ciężkiemu wypadkowi, dlatego, że akurat był lekarzem, bo chciał być wszędzie. I na konferencji, i u pacjentów tam, i jeszcze tam. I sam dzisiaj, mówię, potrzebuje bardzo dużej pomocy. Ale siebie doprowadził do tego. Wtedy miał żal, że nie nadąża, teraz ma żal, że do tego wszystkiego doszło. Kilka lat temu nasz wspólny znajomy kardiolog opowiedział mi historię, że jeden z kardiologów tak długo przyjmował pacjentów, że zmarł przyjmując pacjentów. Zapomniał o sobie. Tak, zapomniał o sobie. I mi się wydaje, że właśnie my potrafimy po prostu być takimi końmi, które w biegu
tracą kontrolę, tak? I upadają. I ja uważam, że tutaj trzeba o tym pamiętać, bo my mówimy tylko o tych objawach fizycznych, chorobowych, ale my możemy prowokować los i doprowadzać do różnych trudnych sytuacji, skomplikowanych, które naprawdę właśnie kończą się albo na ojomach, albo potrafimy zbudować w swoim organizmie jakieś takie trwałe uszkodzenia i ciężkie choroby. No właśnie, widzisz, ty piszesz książki, prowadzisz warsztaty, na których pokazujesz ludziom, że dokonując transformacji, dokonując innych wyborów niż te, które podyktowałoby nam nasza podświadomość, bo tak byliśmy wychowani, kultura, zaprogramowani, jesteśmy w stanie nakreślić swoją nową rzeczywistość. Możemy bardzo życie. dużo zmienić. I to jest prawda. Ja robiąc ten podcast dokładnie taki sam cel widzę w tym, że pokazując, że dbając o swoje zdrowie fizyczne, psychiczne, emocjonalne, dajemy sobie szansę na lepsze życie, na to, żeby prawdziwie korzystać z tego życia. I to, co chyba najciekawsze w tym naszym życiu, w pełni korzystać z relacji, które są tak ważne. Relacje są bardzo ważne. W pierwszej kolejności człowiek, który się wstydzi siebie i nie ma relacji ze samym sobą, to on nie umie nawiązać relacji z innymi ludźmi. I mi się wydaje, że my tak bardzo, jedna bardzo trudna cecha u wielu z nas jest, my się porównujemy. Bo my zapominamy być sobą. A teraz młodzi ludzie bez końca przez wszystkie platformy społecznościowe bez końca się porównują. Wiesz, i to jest prawda, bo dlatego, że widzą obrazek, czy w social mediach, który po prostu jest piękno ubarwiony, z filtrami i tak naprawdę daleko odbiega od rzeczywistości. I ja myślę, że my żyjemy w świecie realnym i wymyślonym. Nawet dorośli ludzie też potrafią biec do tego świata wymyślonego. Nie chodzi mi teraz o kreatywność, tylko chodzi mi o coś, czego nie mają w zasięgu nie mają tak jakby w swoich rękach, ale bardzo chcą do tego nadążyć. I ja ci powiem, że my próbujemy siebie łamać. Być kimś, kim nie jesteśmy. I to jest bardzo straszne. Gdzie jest ta granica, że z jednej strony pracując nad sobą, często słyszymy fake it till you make it. Nawet jeżeli nie wychodzi tobie, to ty troszkę tak podciągasz siebie za uszy do tej lepszej wersji siebie. Gdzie jest ta granica pomiędzy takim zdrową pracą nad sobą, a tym, kiedy zaczynamy... Ile razy ja rozmawiałam z osobami i ktoś mówi, wie pani, już od 10 lat sobie nic nie kupiłam. Ale mówi o tym. Ja mówię, wie pani co, to znaczy, że panią to boli, jak pani o tym mówi. Nie, bo obowiązki, dzieci, wydatki. Ja mówię, to niech pani sobie kupi. Ona mówi, a buty noszę te same, rzadko gdziekolwiek wychodzę. Wiesz, i ona jest tak jakby w pewnym sensie wstydzi się tego, że ma jedną lub dwie sukienki, którą zakłada, jedną na wesele, drugą na pogrzeb. Ja powiedziałam, wie pani co, niech pani kupi sobie ze 3-4 ubrania. Takie, które pani polubi, które pani dla siebie po prostu zrobi ogromną przyjemność. Kupi nowe palto, nową kurtkę. Wiesz, powiem ci, że wróciła do mnie za jakiś czas ta kobieta. I powiedziała, że ona popatrzyła, że ona w innych kolorach, tak jakby w niespranych tych rzeczach, że ona nawet fajnie wygląda. Ona powiedziała, ona miała w tym momencie potrzebę pójść i swój koczek rozwiązać i podciąć włosy. I wiesz, ja ci powiem, że człowiek młodnieje. Człowiek młodnieje. Taka sytuacja, kiedy człowiek o siebie zadba, to nie chodzi o to, żeby ona kupiła sobie 10 szaf, zapełniła ubraniami, których nigdy nie założy, tylko żeby ona wie, czego ona potrzebuje. Tylko ona udaje, że tego nie potrzebuje. Albo ona zagłusza te potrzeby w sobie. Ja pamiętam, jak ja jednej pani na warsztatach powiedziałam, że ona musi sobie kupić piękną bieliznę. Po prostu, żeby, wiesz, a ona cały czas walczyła ze swoim ciałem. I ona powiedziała, wie pani, ale bardzo dawno nie kupowałam. Ona się przyznała, dlatego, że ona, wiesz, wszystko co na zewnątrz, to co ludzie zobaczą, a sama ze sobą ta komunikacja, słuchajcie, autentycznie,
Moja babcia mówiła, nowe buty to nowa droga. Że człowiek wierzył w to, że kupując nowe buty, zakładając nowe skarpety na nowy rok. Zresztą tutaj bardzo dużo takich rad jest, że to są takie budzenie takich chwil szczęścia. Dziewczynka co robi, jak jest malutka? Zakłada mamy buty, mamy korale na siebie zakłada, jakieś ubrania, nawet odstrojona tak, że jak stróż w Boże ciało, tak? Ale z drugiej strony sprawia jej ogromną radość. I mi się wydaje, że nasze ciało potrzebuje takiego również nie tylko dbania fizycznego i zdrowia, ale również upiększania. A upiększamy czym? Kwiaty. Nasz dom upiększyć, naszą energię pobudzić do życia. Wiesz, od razu mi się skojarzyło, że są badania, które mówią o tym, że osoby, które na przykład mają piękny uśmiech, więcej się uśmiechają, a jak więcej się uśmiechają, Mózg zawiadamia, tak jakby mają uśmiech. bardziej pozytywne doświadczenie życiowe. To jest niesamowite, że kiedy my komunikujemy się ze światem zewnętrznym pozytywem, to dostajemy z powrotem pozytyw. Myślę, że my mamy taki moment, kiedy na pewno 100% każdy z nas czuje wewnętrzny protest. I ciało często nam powie też nie. Protest wewnętrzny. I wtedy zagłuszamy to chęciami lub obowiązkami. I ja ci powiem, że ja bardzo dużo osób znam takich i ty na pewno też wiele osób takich znasz, którzy na przykład tak się w pracy wyeksploatują, że na urlopie chorują. Po prostu dopadają ich choroby, przeziębienia, grypy, wszystko, bo odporność, cały urlop przeleżą. I oni zdają sobie z tego sprawę, ale wniosków nie chcą robić bardzo często. Ja sama siebie łapię czasami na myśli, że ja po prostu jestem na takiej granicy, ale myślę, jeszcze to muszę zrobić. Na przykład, bo to już jest moje ormiańskie wychowanie. I ja sama bardzo często na to patrząc, myślę, nie, Ida, ty pytasz, gdzie ta granica? Ja osobiście tą granicę znam. Natomiast ja czasami ją przekraczam i tak próbuję, wiesz, jak to się mówi, tak być grzeczną dziewczyną w stosunku do siebie już w tym momencie, kiedy mam już więcej, dawno po 50 jestem, bo my zapominamy o jednej rzeczy najważniejszej. My siebie nie szanujemy. Nawet bywają sytuacje, że my siebie lubimy, ale zapominamy o tym szacunku. Ja zawsze, jak mogę doradzić? Na przykład, ja na warsztatach to robię. Że pomyśl sobie, że na przykład to, co ty sobie fundujesz, że to samo doradzasz osobie, którą najbardziej kochasz, swojej córce, swojej siostrze, swojej najbliższej przyjaciółce. 80% tego, co sobie fundujemy, nie życzymy tego nikomu, kogo kochamy. Więc i wiesz, że wracają do mnie dziewczyny i mówią, wie pani, że to na mnie poskutkowało, że to do mnie przemówiło, że na przykład ile ja wytrzymuję, na przykład w jakiejś tam relacji z trudnym szefem i tak dalej. Mówi, że ja 5 minut nie radziłabym swojej córce być w tak ciężkiej relacji, ponieważ ona wieczorem, wiesz, tabletki pije. Zaczęła pić tabletki uspokajające. Tak, zaczęła i powiedziała, że sygnałem, dzwoneczkiem był fakt, kiedy zrozumiała, że musi pójść do psychiatry po tabletki, żeby funkcjonować. Ale ile razy jest tak, że wiesz, że nie chcesz iść gdzieś, ale za włosy siebie tam ciągniesz. A kobiety naprawdę mają taką tendencję na co dzień tak żyć, że sił już brakuje, ale dla innych z odpowiedzialności za rodzinę, za dzieci, za starszych rodziców na przykład, tak. Ja na przykład pamiętam taką historię, która jest bardzo trudna. Przyjechała na wizytę do mnie dziewczyna, która... Ja jej nie pamiętałam, a ona mówi, mieszkałyśmy w tym samym akademiku, że jestem rocznikowo jak twój mąż i studiowałam też na Politechnice w Lublinie i zaczęła mi opowiadać, że ona co tydzień, co 2 tygodnie musi być u rodziców kilkaset kilometrów dalej, ponieważ rodzice są starsi i cały czas proszą ją, żeby przyjechała, coś zrobiła, ona tam jeździła, sprzątać, pomagała, chociaż chciała zapewnić im opiekę zewnętrzną, ale nie godzili się, bo ty jesteś młoda, ty powinnaś nam pomóc. To są toksyczne relacje. Tak, i wie, że przyjechała jej córka i powiedziała do mnie tak, mama nie żyje. A dziadkowie tak, a nie mam odwagi po prostu zaakceptować. Po prostu nie to, że nie ma odwagi odmówić, ale odmawia. Tak jakby mówi, że nie mam czasu ja przyjechać, bo ja studiuję, bo ja jestem zajęta. Bo chodzi o to, że czasami właśnie ten moment jest, kiedy człowiek się czuje źle, ale jemu mówią, ty jesteś dużo młodsza. Bo bardzo często jest tak, że ktoś zapomina, że młody człowiek też potrafi chorować i też potrafi mieć słaby dzień.
też potrafię nie domagać, że wiele takich sytuacji znam, kiedy starsza na przykład bardzo toksyczna osoba, nie wszyscy tacy są, zaznaczmy to, zajeżdża emocjonalnie, psychicznie, fizycznie swoje dziecko, że to dziecko nawet, Albo znam całą sytuację, rodzinę. całą rodzinę, niestety znam taką sytuację, że ktoś powiedział, że babcia już tak problematyczna, już wszystkie swoje dzieci przeżyła. Ale nadal żyje ta babcia, nadal funkcjonuje i żyje w pretensjach. I to jest jej paliwo. Więc ja ci powiem, że jak moja teściowa była w szpitalu, to i naprawdę nie chodziła do szpitala, bo lubiła, tylko chodziła do szpitala, bo chorowała. Dlaczego to zaznaczam? I leżała na sali kobieta, która powiedziała, że ona w ciągu roku kilka razy jest w szpitalu. Wszystko sobie, co można, to ona próbuje sobie wynaleźć schorzenie, bo wtedy wszystkie dzieci siedzą koło niej. Okay, I to jest forma zbierania uwagi uwagi i zbierania wokół siebie rodziny. I powiem ci, że ale dla dzieci to jest trudne, bo oni się boją, że mamie coś się dzieje. A ta mama po prostu znalazła sobie Żyje się sposób, tym. że ona wtedy jest ważna. Tak? I to też są braki miłości. To jest strach. To jest bardzo często człowiek, który siebie nie kocha, to on próbuje uzupełnić te braki również z zewnątrz. Tak. I też może być wtedy właśnie taką toksyczną osobą dla bliskich wokół ludzi. To prawda. Wróćmy do tej intuicji. Jak odróżnić intuicję od takiej reakcji na przykład lękowej? Wiesz, intuicja, ja patrząc na swoje własne doświadczenie i naprawdę tysiące ludzi obejrzałam w swoim życiu i rozmawiałam z nimi na tematy intuicji. Intuicja to jest taki nieoczekiwany wewnętrzny głos bardzo często. Nieproszony. Nieproszony. To jest taki impuls, który pojawia się znikąd i nie ma podłoża na przykład takiego, że wcześniej wydarzała się jakaś sytuacja, która nakarmiła nas jakimś strachem. Na przykład miałam taką sytuację, że dziewczyna oddała już bagaż na lotnisku i nagle poczuła, że ona musi natychmiast wrócić do domu rodzinnego. I ona powróciła do domu rodzinnego, wycofała się. Ona wycofała się z samolotu, leciała jak na skrzydłach w okolicach chyba to Częstochowy, jak dobrze pamiętam. I wiesz, w tym momencie karetka mijała, jej tatę karetka zabierała. I powiem ci, że to był taki moment, że ona wiedziała, że ona natychmiast ma jechać do domu, chociaż przed nią był piękny urlop. I nie był to lęk, że ona się boi latać samolotami. I to była intuicja. Inna rzecz była taka, że moja znajoma nagle zaczęła chodzić po lekarzach. Miała taką intuicję, że coś się z nią dzieje nie tak. Chociaż nic się absolutnie fizycznie nie wydarzyło. Wyniki miała dobre. I ona zaczęła chodzić od jednego USG do drugiego USG. I lekarz jej mówi, proszę pani po prostu powinna pójść do psychologa albo do psychiatry. Naprawdę się nic nie dzieje. Wiesz, i ona znalazła problem. Ona miała bardzo obfity biust i po prostu i znalazła tam problem. Sama poszła do 5 lekarzy i jeden z nich jej znalazł zmianę. I powiem ci, dlaczego o tym mówię, bo dlatego, że ona mówiła, że ona wiedziała, że coś jest, ona wiedziała, tylko ona nie zagłuszyła ten głos, ona się nie dała zniechęcić osobom, które rozsądnie przemawiali do niej, że nic się nie dzieje, pani pewnie, wiesz, no tak, zwariowała albo nakręciła się jakimiś sytuacjami albo filmikami. Intuicja czasami, ona według mnie to jest piorun z jasnego nieba na ogół. I ja myślę, że ona dotyczy różnych spraw. Czasami człowiek na przykład patrzy na drugiego człowieka i ma totalny brak zaufania. To też jest intuicja, bo ty nie wiesz, dlaczego twoje ciało potrafi czytać. Intuicja może działać na zasadzie, autentycznie to wielokrotnie się zdarzało, na zasadzie zapachu, że ktoś na przykład pachnie nie tak. I człowiek nie wie, dlaczego czuje taki totalny dyskomfort, bo my też mamy takie zwierzęce instynkty. I czasami jest tak, że są ludzie, którzy są otwarci, życzliwi, a są ludzie, którzy mają bardzo zimny wzrok. I my czasami czytamy, ile razy na przykład ktoś się obudził, dlatego że ktoś nad nim stoi. Tak? Tak. Bo my czujemy miłość, ewidentnie, tak jak miłość od pierwszego wejrzenia. Ja pamiętam moją bardzo dobrą znajomą, jak ona mówi, stanęła w autobusie przy mężczyźnie bardzo przystojnym i chwyciła się za rączkę, żeby trzymać rękę obok i wyobraziła, co by było, gdyby były zaobrączkowani. I ty tą osobę dobrze znasz, ale nie wypowiem jej imienia. I ona wyszła za niego za mąż za jakiś czas temu. Ona powiedziała, ona zapamiętała go tak mocno. Na przykład ja swojego Adasia, zanim poznałam, widziałam rok wcześniej w akademiku.
Pamiętam jego chabrową bluzę, jak zlatywał ze schodów i w ogóle na mnie nie zwrócił uwagi. Ja pomyślałam, Jezu, jaki chłopak, wiesz, po prostu coś tknęło. I kiedy poznałam go po raz drugi, zobaczyłam, ja go od razu rozpoznałam, wiesz. Bo mówi się tak, że jest energia bratnich dusz. Jest energia łączenia serc. I to jest bardzo wielka prawda. No jak się spojrzy na ciebie i na Adasia, to ma się wrażenie, że to ten przypadek 1 na milion, kiedy 2 bratnie dusze się spotkały. Takich par jak wy to ja nie znam. Dziękuję ci bardzo. Ale chcę powiedzieć, dlaczego ci o tym mówię? Bo to jest mowa ciała. I tak jak mówisz o intuicji, intuicja na przykład może zrobić coś takiego, że człowiek nagle ma dreszcze i wie, że ma wychodzić z danego pomieszczenia. Czuje się tak nieswojo, chociaż wszystko jest w porządku, wszystko jest cudownie. Ja ci powiem, że ja pamiętam klientkę, która opowiadała, że była za granicą, w jakimś takim bardzo egzotycznym kraju i powiedziała, że nagle obudziła się i wskoczyła na łóżko. I w tym momencie powiedziała, że w pokoju było zwierzę. I ona mówi, skąd ja to wiedziałam? Mówi, na mój krzyk to zwierzę wycofało się. Nie zaatakowało. I ona mówi, ja nie wiem, co to się stało. Dlaczego tak się stało? Czy ona szelest usłyszała? Czy ona, wiesz, ale ona podniosła się, czyli ona nie była w tak głębokim śnie. Ciało czuwa. Ja zawsze mówię, że człowiek ma nogi, on nimi dochodzi do sytuacji albo wychodzi z trudnych sytuacji, bo czasami nie myślami człowiek wychodzi, tylko nogami. Bo na przykład jak jest bardzo trudna, toksyczna relacja, nie możemy duszą się wycofać, bo na przykład są współuzależnione osoby, tak? Jest bardzo ciężko, bardzo trudno. I wtedy jedyne wyjście, żeby pomogło zrobić to ciało. Niektórych ludzi w trudnych bardzo sytuacjach przemocowych trzeba po prostu od siebie oderwać, bo są osoby, które naprawdę, jak jest przemoc domowa, ile razy ja widziałam taką sytuację, że człowiek po prostu jeden drugiego potrafi autentycznie bardzo mocno skrzywdzić, tak? I oderwanie jednego od drugiego w tej sytuacji, kiedy pamiętam, moja klientka powiedziała, że córkę wyrywali z rąk zięcia, ona nie chciała wychodzić, bo ona zaczęła być z nim współuzależniona, leczyli ją 2 lata, wywieźli ją za granicę i dzisiaj ona jest czysta, a zięć już nie żyje. I oni mówią, że no, nie było innej drogi, tak? A często jeszcze potem wchodzi w kolejną relację i ona jest właściwie lustrzanym odbiciem tego samego. Bardzo często, jeżeli nie przerobiła temat, tak, nie przepracowała temat, tak? Ja ci powiem, że to jest tak jak bakteria. Na przykład, jeżeli ktoś ma jakiegoś wirusa, bakterię, to jest potrzebny odpowiedni antybiotyk. Jeżeli jest moment, kiedy człowiek jest słabszy, to ta bakteria znowu w nim ożywa, tak? Tak jakby znowu w nim żyje, znowu zajmuje całe jego ciało. Ja ci powiem, że są choroby widzialne i niewidzialne. To jest moje zdanie. Niewidzialną chorobą, która powoli człowieka tak naprawdę wyrywa z życia, to jest energia trudnych myśli. Bo bardzo często człowiek myślami siebie doprowadza, nie wiem, że wychodzi z balkonu, a nie drzwiami. Tak? Tak naprawdę to jest bardzo ważne, żeby higiena myśli jest bardzo potrzebna i słów. Wiesz co, dla mnie, dla lekarza jest taką namacalną oznaką tego, jaką siłę mają myśli. I to jest to, jak pomyślisz o cytrynie, o soku z cytryny, to twoje ślinianki zaczynają produkować więcej śliny. To jest udowodnione naukowo. W jaki sposób to działa, prawda? Na zasadzie tam neuroprzekaźników jesteśmy w stanie sobie oczywiście to przetłumaczyć, ale to się przekłada na wszystko. To nie jest tylko kwestia tego, że nasze ślinianki to jest to, w jaki sposób my się zachowujemy, jakich my wyborów dokonujemy. Posłuchaj, ja po prostu powiem ci jedną rzecz, jak na jednym z warsztacie był temat bardzo trudny o przemocy seksualnej nad dziećmi. I były dorosłe kobiety i 3 czy 4 z nich, bo na 2 warsztatach w różnych miastach i 3 czy 4 z nich się przyznało, że to przeżyło. I jedną panią, bardzo sympatyczna kobieta po 70, ale bardzo młoda energetycznie, wyglądająca naprawdę jak taka aksamitna róża. No cudowna pani. Zapytałam, dlaczego ją drażnią zapachy. Ona nie odpowiedziała mi na to pytanie. Wiesz, a ja po prostu poczułam, że ta kobieta, że zapach do niej przemawia. I potem, kiedy te 3 kobiety, ona nie, opowiadało o swoich doświadczeniach, ta pani się odezwała i powiedziała, muszę coś opowiedzieć. Miała 10 lat, nie pamiętam, 9, 10. Starsze siostry wysłały ją do sklepu. To była 19 godzina, to było ciemno, już zima. To było lata temu, więc 60 lat temu, może ponad. I ona poszła do tego sklepu. Ale w tym momencie wydarzyła się tragedia, bo nie dochodząc do sklepu przy bramie,
w ciemnej uliczce, zaczął ją mężczyzna, złapał i wciągał ją do bramy. Po prostu był to człowiek, który chciał jej zrobić krzywdę. I ona powiedziała, że ona w tym momencie przypomniała sobie, jak te dziewczyny opowiadały, że ona zapamiętała bardzo brzydki zapach tego człowieka i jeszcze jedna rzecz, która była bardzo ważna, i ona nie widziała nigdy jego twarzy, tylko zasznurowane, brudne buty. Uratowała ją starsza pani o laseczce, która biła tą laską tego człowieka po głowie, po plecach i on ją puścił, tą dziewczynkę. Ona powiedziała, że ona nigdy nie przerabiała tego tematu z nikim innym. Siostry zabroniły się przyznać rodzicom, bo się bały, że wysłały ją do sklepu późnym wieczorem. I ona to odbudowała. Zobacz, jak głęboko w nas są zakorzenione traumy. Ale ona powiedziała jedną ciekawą rzecz. Jak ona jedzie metrem, albo jedzie w pociągu, albo gdziekolwiek, ona zawsze patrzy na buty. Minęło ile lat i się boi, że znowu te buty zobaczy. O butach ona pamiętała, ale o zapachu nie. I w tym momencie zobacz, jak wpisana jest ta trauma głęboko i ona musi sobie uświadomić, że ona jest już dorosłą dziewczynką, już ma dorosłą córkę, która jest dorosłą kobietą i to już jest przeszłość. Ja zawsze w polskim języku uwielbiam jedną rzecz, że na przykład przeszłość, jedna literka się zmieni i jest przyszłość. Tak. Jest. I ja jeszcze powiem, że jeszcze jedna gra słów. Ja w ostatnim czasie bardzo dużo zauważam takich rzeczy. Mamy się bać czy dbać? Tylko jedna literka z przodu, tak? Jest dbanie albo banie się, tak? Tak naprawdę tak wiele możemy my zmienić, nawet tą jedną literką, jak czytasz. Dbać Tak, czy tak jak bać. pacjentów się pyta, dlaczego nie badacie się? Bo się boję, że jak pójdę, to się dowiem, że coś złego się dzieje. To już lepiej właśnie dbać, a nie bać się badań. Teraz jak opowiadałaś o tym, że ta pamięć, że my możemy dokonywać wyboru, co my z tą pamięcią zrobimy, przypomniało mi się, jak pięknie opowiadała Esther Perel, która sama miała rodziców, którzy przeżyli Holokaust i osiedlili się ostatecznie już po II wojnie światowej, bodajże w Belgii, gdzie była całkiem duża społeczność żydowska. I opowiadała bardzo ciekawie, że potomkowie, w ogóle całe rodziny tych ludzi, którzy przetrwali, podzielili się tak naprawdę na dwie grupy. Jedna grupa cały czas żyła w tym żalu, w tym bólu i w tym cierpieniu tego, co przeżyli, a druga grupa troszkę pewnie na zasadzie mechanizmu obronnego potraktowali to wszystko, co się przetrafiło jako taką historię, zamknęli to i każdego dnia dokonywali wyboru bycia wdzięcznym za to, że przeżyli. Praktykowali wdzięczność, tak. Żyli, korzystali z życia, cieszyli się z życia, bo uważali, że skoro przeżyli, to największą oznaką wdzięczności za to, że przeżyli, ma być to, że będą świętować i cieszyć się życiem. Celebrować to życie. Celebrować tak to życie, tak. Ja ci powiem, że jak rozmawialiśmy o tej pamięci komórkowej, tak, o tym, że na przykład ja uważam, że to jest jakiś zapis na takim pergaminie, bo każdy człowiek, jeżeli chodzi o jego duszę, nawet jak ja rozmawiam z osobami, to nie ma tak, że my jesteśmy tylko my. Za nami cała armia przodków stoi. I autentycznie nawet mogą być sytuacje, że my w ogóle nie pamiętamy, nam nic nie opowiadali, ale my na pewne bodźce reagujemy podobnie. Tak jak żeśmy z tobą zamieniły parę słów i rozmawiałyśmy o tych myszach, na których było doświadczenie, prawda, medyczne doświadczenie, że wpuszczali zapach i te myszki były rażone prądem, Tak. a potem minęło kilka pokoleń, celowo sprawdzali, na ile inne myszy będą to pamiętali. Tam chyba z 5 pokoleń, czy ileś tam, tak, na ten sam zapach. Tak samo wpadały w drgawki. Nigdy nie mając kontaktu z tym samym doświadczeniem. I nie są w stanie pamiętać tego, nie. prawda? Wiesz, ja na przykład, no i ty i ja jesteśmy Ormiankami i ja pamiętam, że w dzieciństwie to nie było specjalnie robione, nikt mnie nie karmił tymi historiami, ale tyle razy słyszałam te historie straszne, które się przytrafiły naszym przodkom w czasie rzezi i ludobójstwa Ormian, że ja wykonałam bardzo dużo pracy ze sobą i doszukałam się, zrozumiałam, połączyłam kropki, że
mój największy lęk, gdzie wiesz o tym, wielokrotnie o tym rozmawiałyśmy, On nie w jest twój. kontekście dzieci i utraty dzieci, nie jest mój. Tylko to jest ta pamięć komórkowa, która uwarunkowała mnie, że ten lęk jest tak silny, bo tego doświadczyli moi przodkowie, którym się udało i oni przeżyli, natomiast po drodze utracili na przykład swoje dzieci. I ten ból i to cierpienie, które widać było w oczach do końca ich dni, ich wybory były napiętnowane często tym bólem. Mimo wszystko my też to dźwigamy w sobie. I oczywiście to jest praca, którą wykonujemy. Wróćmy jeszcze do miłości do siebie i może przeciwieństwa. Wewnętrzny krytyk. To jest niemiłość, wiesz? Niemiłość siebie albo po prostu forma też karania siebie. Bo ja uważam, że wewnętrzny krytyk to często wewnętrzny kat. To jest takie samobiczowanie się. Przede wszystkim bardzo często robimy to słowami, które słyszeliśmy wcześniej. My też zapamiętujemy, co o nas mówią inni. Na przykład nie zdara, albo nigdy ci nic nie wyjdzie, nie uda się. Tak jakby o tych słowach kluczach, tak? Które gdzieś zamykają nas i naszą przyszłość na celebrowanie, na korzystanie z tego życia. Ja powiem ci, że ile razy ja widziałam, że osoba całe życie siedziała na ławce rezerwowych i tylko przypadek, bo się bała wyjść z takiego szeregu nieudaczników. I kiedyś musiała stanąć na wysokości zadania, okazało się, że jest genialna. Bo ten wewnętrzny stan, że ośmieszę się, że nie spełnię oczekiwań swoich bliskich, że nie jestem warta, nie jestem godna, że nie wypada, albo może ktoś inny, cały czas ustępowanie komuś miejsca, tak? Tak jakby stawiania siebie zawsze na drugim planie. Bo ja uważam, że ile razy była taka sytuacja, że ktoś na przykład mi opowiada dosłownie, że ja się nie odzywam. Ja pytam, a kto ci zabronił mówić? I wtedy cofamy się wstecz i zamknij się, nie odzywaj się. Powiedziałam, słuchaj, ale to już minęło. Jak możesz się zamknąć, kiedy już doktorat masz zrobiony? Tak? Już po prostu obroniłeś to. I wiesz, jak zaczynamy na palcach przeliczać z tą osobą, ile ona zrobiła, to ta osoba zaczyna się prostować, wiesz, bo ona po prostu nie uświadamia sobie. Ja bardzo często terapeutycznie doradzam osobom, że weź spisz, w pewnym sensie terapia. Tak, spisz, co ty zrobiłeś w tym roku, albo co zrobiłeś w ostatnie 5 lat, albo gdzie byłeś 5 lat wcześniej. Wiesz, że to niesamowicie pomaga, bo człowiek absolutnie siebie nie wynagradza, nie daje sobie tych laurek, wiesz, tak jakby nie pozwala sobie się cieszyć, bo jest w pędzie. Czyli po prostu, powiem ci, zatankowany i zapomina się zatankować po drodze znowuż i gdzieś na autostradzie staje i czeka po prostu w tym momencie, że ktoś przyjedzie i ten kanister tej benzyny dowiezie, tak? I co by nie osiągnął, co by nie zrobił, ten wewnętrzny kat. Tak, wewnętrzny kat. I dlatego ja uważam, że tak. Pierwsza zasada, która nam może pomóc. Tak jak wspominałam wcześniej, żyjemy jeden dzień. I ten dzień celebrować. I ten dzień, konkretnie ten dzień, ja na przykład każdego dnia zastanawiam się, co ja tego dnia zrobiłam takiego, co mówi, że fajnie, coś wniosłam. Każdy dzień musi coś wnieść. I ja, jeżeli to nie jest rzecz emocjonalna, jakaś sztuka, twórczość, to dla mnie nawet dobre przygotowanie posiłku i smacznego posiłku, to ja już to wniosłam. Wiesz, ja daję wtedy dobrostan swemu takiemu wewnętrznemu światu, swemu ciału. Przed nami rok lustra. Tak go nazwałam i ja uważam, że to jest taki cudowny czas na komunikację ze sobą, na patrzenie w lustro nie tylko po to, żeby dobrze wyglądać, ale też, żeby siebie rozumieć. Bo czasami my widzimy, że ta druga osoba, którą znamy od urodzenia i mówi się tak, że nie mam nikogo, a bardzo istotne w przyszłym roku wiedzieć, że masz siebie. Bo to jeszcze raz mówię, nasze ręce dokonują różnych czynności, to myjemy się, dotykamy, kochamy, niesiemy coś, tak? Nasze nogi idą lub wracają, tak? Odchodzą, przychodzą. My musimy docenić każdy szczegół samego siebie. Ten, który lubimy lub nie lubimy. Mi się wydaje, takie nielubienie siebie to jest taki wewnętrzny proces, to jest taka totalna destrukcja siebie. Więc jak ktoś mi mówi, a jak mam siebie pokochać? Ja powiedziałam, znajdź chociaż jedną cechę, którą lubisz i mów o niej sobie. O tym, co jest prawdą, bo jest wiele prawd o nas. Tych, które akceptujemy i nie akceptujemy. Nawet sami wypowiadamy lub potrafimy ją przemilczeć, tą prawdę, ta, która nas samych boli. Ja uważam, że przede wszystkim my myślimy, jeżeli coś zdobywamy, o bardzo wielkich rzeczach. A bardzo często, żeby do tych wielkich rzeczy dojść,
jest tysiące małych kroków postawionych, zanim będziesz tam, gdzie jesteś. I trzeba doceniać tę podróż. Tak, podróż. I ja w ogóle, to jest najważniejsze. Ja zawsze mówię tak, że jak jedziemy w tym pociągu, nie zapominajmy, że tam też jest wars. I możemy w tym pociągu też czytać piękną książkę. Ktoś patrzy, idąc w drogę, jakie ma buty na nogach. Rozum musi pokazać, że jest zima, musisz założyć te buty. Ale jeżeli ktoś morsuje i kocha w tym momencie stać nago przy przerębli, tak naprawdę w momencie, kiedy inni drżą z zimna, to jest jego celebracja. Każdy w tym momencie z tej samej zimy ma swoje szczęście. Ktoś pójdzie na łyżwach, na nartach, ktoś będzie w domu palił w kominku. Każda pora roku jest piękna i każdy moment w naszym życiu, nawet ten najtrudniejszy, też potrafi być piękny. Ja pamiętam, jak ja zastanawiałam się, kiedy odchodził mój tata, co mogłam mu dać? Najpiękniejsze pożegnanie. A pożegnaniem było wiele miesięcy jego choroby. My spędzaliśmy razem czas. Na ile byłam w stanie go spędzić. Wiesz, że to jest bardzo ciekawa rzecz, bo ja nastawiłam się, to było moje nastawienie, że ja nie mogę ubolewać, że on odchodzi. Ja nie mogę rwać włosów na głowie, bo on jest w momencie takim, że my go odprowadzamy do kogoś, kogo on kochał. To powiedz mi już tak, podsumowując troszkę naszą rozmowę, co byś poradziła tak na start, na początek dnia? Jak zaprogramować dzień, żeby był najcudowniejszy, najpiękniejszy, jakie tylko może być? Nie zrywać się od razu z łóżka, bo to jest bardzo ważne, bo ja wierzę w to, że sny wiele nam mówią. Więc żeby sen nie uciekł, to musi być taki, wstawać ze spokojem wewnętrznym. Z takim szczęściem, że się obudziłeś. Bo bardzo dużo ludzi nie obudzi się na przykład, tak? Czyli wdzięczność za to, że znowu jestem. Po pierwsze, ty już powiedziałaś, zdradziłaś jedną rzecz, bo też to wyczułaś. Jak ja wstaję rano, to ja mam wdzięczność, że się obudziłam i ja staram się za każdym razem, jak patrzę w lustro, siebie widzieć, wiesz? Ja się uśmiecham do siebie. Bo to jest bardzo ważne, ta komunikacja, że twoja głowa wie, że jest okej, bo to jest taki znak. Uśmiech to twój znak dla ciebie samej. Nawet jak masz kiepski dzień, uśmiechnij się. Dzieci, od podkówki do uśmiechu 1 sekunda jest. W dorosłym życiu też tak bywa. I wiesz, jeżeli chodzi o rozpoczęcie dnia, ja celebruję picie kawy. Ja staram się ja nie robiłam tego. Kiedyś rzeczywiście, będąc dużo młodszą osobą, ja wskakiwałam i leciałam jak strzała. W tym momencie staram się, żeby to była celebracja. Żeby ten dzień, który się rozpoczyna, był moim dniem. Bo ja uważam, twoich warunkach. Na moich warunkach. Nie zawsze tak jest. Ale wiesz, co najcenniejsze dostaję? Czas. I ten czas, ja uważam, że to jest wdzięczność za ten czas, który w tym momencie jest w moich rękach. Że ja mogę zdążyć zadzwonić do kogoś, do kogo dawno się nie odzywałam. Wczoraj na przykład zastanowiłam się, że dostałam ogromną ilość kwiatów w związku z premierą książki i myślę, komu ja jeszcze nie podziękowałam. Myślę, Boże, nie podziękowałam i tu, i tu, i tu, ale taką wdzięczność wewnętrzną wysyłam, wiesz? Bo jednak wdzięczność i komunikacja z ludźmi to jest bardzo ważne. Nie mogę na przykład zamykać się, tylko zastanawiam się, do kogo bym chciała się odezwać, bo to jest bardzo ważne, bo nasze usta muszą wypowiadać słowa. Dzień dobry, do widzenia, jak się masz? I jeszcze jedna rzecz. Na pewno nie zaczynam od tego, że zaczynam się biczować na przykład, że czegoś wczoraj nie zrobiłam, dlaczego wczoraj nie zrobiłam. Nie można budzić w sobie tego kata, jak ty mówisz, wewnętrznego krytyka. Absolutnie nie witam się z nim na początku dnia. Absolutnie, ale jednak czasami noc bywa różna, tak? Człowiek czasami budzi się zmęczony, niezależnie od tego, ile godzin spał. To ja wtedy próbuję siebie tak naprawdę utulić takim faktem, że wypijam tą kawę i mam te 15-20 minut wyłącznie ze sobą. Nawet to jest czasami bardzo wczesna pora i wtedy dotrzymuje mi towarzystwo moja mała suczka, która od razu wychodzi, wierna przyjaciółka i siedzi i ja piję kawę, ona patrzy mi w oczy. Wiesz, to też jest taki moment bardzo ważny dla mnie. W wielu religiach jest tak, że jest specyficzna modlitwa, którą się wypowiada z rana, kiedy człowiek się budzi, zaczynając od tego, że jest wdzięczny, że się obudził. Ja mam taki rytuał, że kiedy się budzę rano, to czasami właśnie z pośpiechu, bo nie ma na to do końca czasu i to trwa parę sekund, a czasami mam tą możliwość, rzadko, ale mam, i że mogę tych kilka minut spędzić w łóżku z zamkniętymi oczami, po prostu dziękując za wiele, wiele rzeczy, które już w życiu mam.
rodzina, zdrowie, rodzina, dzieci, praca, którą kocham, przyjaciół. I to Czyli jest, ładujesz energię, tak jak ładujesz baterię. i uwierz mi, nawet kiedy aura pogodowa nie sprzyja i otwierasz oczy i widzisz, że jest szaro i ponuro na zewnątrz, to ta wdzięczność tak mnie energetyzuje i tak mi pomaga wejść w to życie, w ten dzień na zupełnie innych wibracjach. I myślę, że ty w piękny sposób opowiadasz, w piękny sposób opisujesz w tej książce, w jaki czasami subtelny, a czasami mniej subtelny sposób powinniśmy siebie wciągać w te wysokie wibracje, dbać o swój stan ciała, umysłu, duszy, żeby kochać siebie, kochać innych i przeżywać to życie w pełni. Pięknie to, co powiedziałaś. Ja jeszcze tylko jedną regresję dam taką, że od strony medycznej. Mhm. Żal to jest coś, co nie strawiliśmy albo zatrzymaliśmy. I ja myślę, że to jest tak, jakby się człowiek nie wypróżniał. Tak jakby nie oddawał tego, co powinien strawić i wydalić. Jak ty to I to pięknie wtedy ujęłaś. nosimy w sobie. Ja mówię, że to są takie kamienie wewnętrzne. Już nie nazwę, jak nazwać fachowo. Ale nie możemy ich wydalić i wtedy po prostu to takie zaparcie energetyczne jest i totalny ból. I to rozrywa i infekuje cię od środka. I tak samo mówię, że dusza ma też pęcherz moczowy. I czasami trzeba wypłakać. I łzy, one też oczyszczają. Trzeba wyzwolić, tak jakby wykrzyczeć. Ja chcę, żebyście po prostu, ci, którzy słuchają naszego podcastu, żebyście wiedzieli, że ta komunikacja wewnętrzna i pozwolenie sobie na odpuszczenie czegoś. Czasami taką, wiesz, emocjonalną lewatywą, czasami jest spotkanie z dobrymi ludźmi. Spotkanie z dobrym psychologiem. Pójście naprawdę do specjalisty, żeby ktoś pomógł w tych trudnych sytuacjach, kiedy nas naprawdę coś zaklinowało wewnętrznie, pomógł nam znaleźć wyjście z bardzo trudnych sytuacji. Każdy z nas, który jest, tutaj słucha nas, to powinien wiedzieć, że jeden głos czasami wystarczy, jedno słowo, jedna osoba, żeby zamknąć lub otworzyć bardzo trudne sprawy. Ja zawsze podkreślam, że nawet ta osoba, która siedzi i podnosi szlaban lub go opuszcza, a jedzie pociąg, od niej zależy tyle żyć. Nie ma ludzi nieważnych. Są wszyscy bardzo ważni. Czasami taka pani salowa albo pani, która za bardzo napoleruje podłogę, bardzo ważna jest i czasami ktoś po prostu autentycznie nie docenia drugiego człowieka. Nieważne, jaki kto nosi mundur, pagony i w którym miejscu swojego życia w tym momencie stoi, on może być bardzo, bardzo wpływowy na to, co się dzieje w naszym życiu, a przyszłość jest ruchoma i dobro powraca. Czyli człowiek jest tym, co myśli w dużej mierze. I warto jest skupiać się też na tym, o czym myślimy, jak myślimy. I co skupiać się na wypowiadamy intencji. wypowiadamy na Właśnie głos. jeszcze tak, jaką siłę mają słowa. Wiesz, jeśli tak miałabym kolektywnie życzyć nam wszystkim na ten przyszły rok lusterek, ty to pięknie określiłaś, to wiesz, życzyłabym takiego prawdziwego ukochania siebie. I niech to się przełoży na dbanie o swoje zdrowie, na dbanie o swoje myśli i o swoje relacje. Tak bardzo I na bym chciała... akceptowanie siebie przede wszystkim, Tak. bo komunikujemy się ze swoim lustrzanym odbiciem, a nie miłość, to wtedy, kiedy człowiek dawno do lustra nie zaglądał. Tak naprawdę, bo siebie nie lubi, albo siebie wstydzi się, albo uważa, że jest mniej atrakcyjny niż cała reszta. Mi się wydaje, że w tym momencie atrakcyjność jest w uśmiechu i w takiej komunikacji ze sobą, żeby to była taka wibracja wdzięczności i radości. To czego ty w takim razie życzysz nam wszystkim w nowym roku? Takiej równowagi wewnętrznej przede wszystkim, która, ja myślę, że najpiękniejsze, co może być, to kiedy jest wewnętrzny spokój, wtedy człowiek nie jest zagłuszany niczym i słyszy swój prawdziwy głos. Żebyśmy mówili swoimi głosami, żebyśmy szli swoimi nogami, żebyśmy byli sprawni, żebyśmy byli zdrowi. I ja myślę, że przede wszystkim to jest najważniejsze, żeby
był spokój ducha, zdrowie fizyczne i żeby człowiek miał dobry cel. Bo to jest bardzo ważne, żeby iść do dobrego celu, żeby iść w nic, to jest trudno w nic iść. Iść z czymś dokądś, bo to jest bardzo ważne. Inaczej to jest wegetacja. Kiedy Tak, inaczej idziesz wegetacja i przyświeca żebyśmy się cię. dzielili, bo to jest bardzo istotne, żebyśmy nie zamykali się w niedawaniu, bo czasami człowiek myśli, że on nie ma co dać. Słuchajcie, uśmiech. Pamiętacie, jak byliśmy dziećmi? Człowiek uśmiechał się, dziecku język pokazywał, rozśmiewać się potrafił, jeden drugiego rozbawić. Mi się wydaje, że to właśnie nam w tej codzienności dorosłych ludzi brakuje radości, dlatego robię muzykę dla dzieci. Dlatego takie piękne książki piszesz, gdzie pięknie się dzielisz swoim światem i swoimi narzędziami na to, jak pięknie, zdrowo i kolorowo przeżyć to życie. To prawda, bo my możemy naszkicować, a zapomnieć o tym, że kredki w naszych rękach. I to te kolorowe kredki. I rzeczywiście można pamiętać jeszcze o tym, że czasami scenariusz nie jest do końca napisany i to my zmieniamy wiele planów, nawet swoich własnych. I ja wierzę bardzo mocno, bo program jest tak naprawdę zdrowotny, że na dobrego lekarza to też trzeba trafić, otworzyć się i intuicyjnie i ile razy widziałam, że cuda rękami ludzi dokonuje się i ja nazywam, że lekarze też potrafią być takimi aniołami na ziemi, które mają swoje narzędzie, wiedzę, ale też są prowadzeni, więc takich Absolutnie. więcej prowadzonych, żeby było wokół nas, no i żeby mniej chorób było. A to jest w naszych rękach. W dużej prawda. mierze. Dziękuję Tobie bardzo za tą piękną rozmowę, za Twój piękny świat, za Twoją piękną duszę, za to, jak wielu ludziom pomagasz, tworząc, kształcąc, pisząc książki i po prostu będąc. Dziękuję Ci. Dziękuję za to, że Ty po prostu namówiłaś sama siebie na otworzenie tej przestrzeni. I że... Zresztą Twoja w tym też zasługa. Tak, i że ta odwaga, którą, bo właśnie to jest bardzo ważne, mieć w tej całej wewnętrznej swojej sile przestrzeń na odwagę, na powiedzenie, na podzielenie się wiedzą, bo ty teraz w tym momencie, powiem ci, że tak na sam koniec, kochani, jesteśmy Ormiankami, a Ormianki mają to w swojej naturze. Jak byłam ostatnio na pewnym spotkaniu, to rozmowa była wyłącznie o jednym z twoich podcastów, gdzie ludzie wzięli sobie to bardzo blisko do serca i mężczyźni powiedzieli, no jesz słodkiego nie i owsianki też rano coś nie. Słuchaj, po prostu cytowali to, co usłyszeli. Chyba to jest najpiękniejsze, co możesz zrobić, bo już wpłynęłaś na pewno na świadomość wielu ludzi i twoi goście po prostu otwierają w ludziach potrzebę bycia zdrowym. Tak? Dbanie o siebie. Dbanie o siebie. Zawsze powtarzam, że tak, odpowiedzialność za nasze zdrowie jest naszą własną odpowiedzialnością. Dla mnie to jest też miłość do siebie, że my dbamy o swoje zdrowie. I do bliskich, którzy mają nas wtedy jak najdłużej. Dokładnie, tak. Dziękuję Tobie bardzo. Dziękuję Tobie za rozmowę. Mama karmiąca może jeść wszystko. Jak dzwoni pacjent do mnie, czy mogę przyjechać na wizytę domową do gorączkującego noworodka, to mówię, nie ma mowy, po prostu od razu szpital. Nie nośmy tego dziecka, bo się przyzwyczai. No i dobrze, niech się przyzwyczai, on się ma czuć bezpieczny. Pamiętam, jak ze łzami w oczach stała nade mną i powiedziała, takie dzieci sobie wybierają rodziców. I to mi bardzo pomogło, dlatego że jeżeli ten mój Oluniek na tej chmurce sobie siedział i pomyślał, ona będzie moją mamą, musiałam po prostu oddać mu to wszystko.